No i stało się. Mamy oficjalnie jesień. Dzisiaj jest taki pierwszy, prawdziwie brzydki, jesieniarski dzień, gdzie cały dzień siąpi taki mały deszczyk, który w zasadzie chyba jest najgorszy ze wszystkich. Zdecydowanie bardziej wolę takie ulewy, gdzie deszcz spada nagle, jest go bardzo dużo, ale szybko się kończy, a to jest taki całodzienny, typowy jesienniak. Ale ja z racji tego wracam do takich swoich zimowych rytuałów. Jednym z nich jest właśnie yoga. Yoga wieczorami, yoga taka spokojna, długa. Dzisiaj mam jogę o godzinie 20, która trwa 1,5 godziny. I też wracam do tej jogi po takim długim czasie. Ta przerwa spowodowana była w zasadzie kilkoma czynnikami. Trochę przeprowadzką. Przeprowadziliśmy się w nowe miejsce, gdzie w moim abonamencie początkowo nie było jogi. Ale też właśnie latem takie długie wieczory w szkołach jogi to raczej nie jest mój preferowany wybór na spędzenie wieczoru. Dlatego ta przerwa trwała takie dobre kilka miesięcy, ale muszę też powiedzieć wam, że jak tylko przez dłuższą chwilę przestaję regularnie uczęszczać na jogę, regularnie w moim przypadku to jest raz na tydzień, to od razu czuję to w plecach. Teraz już od ponad 2 miesięcy wróciły mi takie regularne bóle pleców, które miałam już kiedyś. Ja słuchajcie, jestem wysoka, uprawiam dużo sportu, ale mam też siedzący tryb życia, bo pracuję przed komputerem, więc tych czynników, dla których moje plecy miałyby mnie boleć, jest sporo. Ale zawsze na te wszystkie moje bolączki jest jeden plasterek, którym jest yoga. No więc co? Szukam parasola i zbieram się do wyjścia. Hi! Whoa! What up? Huh? Exchange of umbrellas? Yeah, but you want me to drop you off? No, I think it's okay. No i jak widzicie, wszystko super poszło. Ogarnęłam sobie jeszcze parasol po drodze. Czasem po prostu wszystko układa się w życiu, w świecie tak jak trzeba. To lecimy na jogę. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja, gdy zbyt długo pracuję z domu, to zaczynam się robić bardzo mało efektywna. I dlatego wiem, że w ciągu tygodnia powinnam 3 razy mniej więcej pracować gdzieś spoza domu. To może być albo biuro, albo jakiekolwiek inne miejsce. Dzisiaj akurat pojedziemy sobie do kawiarni. Nauczyłam się już, że w moim przypadku praca z domu na 100% nie jest dobrym sposobem, dlatego że łatwiej się rozpraszam i też łatwiej zmotywować mi się, gdy widzę wokół siebie ludzi, którzy też pracują. Dlatego sama sobie narzucam trochę taki rytm wychodzenia z domu. Poza czym też pracowanie i jakby zostawanie w 4 ścianach przez dłuższy okres czasu niekoniecznie dobrze wpływa na to, jak czuję się psychicznie. Czuję się taka trochę przytłoczona, znudzona. Jakby jako ludzie zostaliśmy stworzeni raczej do wychodzenia z domu i nie do pozostawania w 4 ścianach. Więc staram się brać to pod uwagę i gdy wiem, że mam takie dni, że po prostu wszystko jest, to prawdopodobnie jest to moment, żeby poszukać sobie jakiegoś biurka poza domem.
Nie zawsze moim pierwszym wyborem jest biuro, dlatego że moje biuro znajduje się całkiem daleko od naszego mieszkania i zajmuje mi mniej więcej godzinę, aby dojechać na miejsce. Ale na szczęście odkryłam w okolicy bardzo dużo fajnych kawiarni, miejsc takich, gdzie też spotykają się inni ludzie w takiej samej sytuacji jak ja. I dziś właśnie mam w planach pojechać sobie do La Défense. La Défense to jest w ogóle taka dzielnica city dość biznesowa. Przy okazji też podbustuję sobie ego, dlatego że takie produktywne dni zawsze sprawiają, że na koniec dnia pod wieczór czuję się po prostu lepiej sama ze sobą. Nie odkryję tutaj Ameryki, mówiąc, że po prostu fajnie czuję się, wiedząc, że mam jakąś tam sprawczość, że wszystkie moje projekty ruszają się do przodu, a tych mam akurat ostatnio bardzo, bardzo dużo. Z wiekiem zauważyłam też, że większą uwagę zwracam na taką samoświadomość i po prostu staram się obserwować rzeczy, które wpływają na mnie w dobry lub w zły sposób. I wiadomo, że im jestem starsza, tym też bardziej siebie znam, tym bardziej potrafię wyartykułować swoje potrzeby i też dzięki temu w takim ogólnym rozrachunku po prostu każdego dnia jestem szczęśliwsza albo trochę lepiej po prostu czuję się sama ze sobą. Un café latte en petit. Jestem już w łóżku. Po powrocie ze sklepów i z kawiarni skoczyłam jeszcze na szybki stretching na siłownię. A był to bardzo, bardzo, bardzo długi dzień. Więc ten moment, gdzie jestem sobie już w łóżeczku, umyta, w świeżej piżamce, z kwasem azelinowym na twarzy. Zaraz nałożę sobie krem i poczytam książeczkę. To jest naprawdę wszystko to, czego teraz potrzebuję. Jest też godzina 23, więc idealna chwila, żeby położyć się spać. Szybko podsumuję Wam dzień. Był bardzo, bardzo intensywny. Sporo rzeczy zrobiłam, sporo rzeczy się nauczyłam. Cały czas staram się jakoś rozwijać moje umiejętności, szczególnie jeżeli chodzi o wszystkie paid media i dostępne platformy. W ogóle ostatnio miałam takie przemyślenie i myślę, że w ogóle bardzo wiele osób się ze mną zgodzi, że moim zdaniem system edukacji jest zaplanowany w zły sposób. To znaczy, wysyła się na studia osoby, które mają 19 lat, są bardzo zagubione, nie wiedzą, co chcą w życiu robić i też, szczerze mówiąc, trochę im się nie chce i też kora przedczołowa nie jest jeszcze do końca rozwinięta i uważam, że gdybym miała dzisiaj pójść na studia, to skorzystałabym z nich 1000 razy bardziej niż skorzystałam kiedyś. I dlatego rozglądam się teraz za jakimś takim kursem uzupełniającym, coś w stylu podyplomówki. Fajną opcją we Francji jest to, że każdego roku twój pracodawca musi odkładać na twój poczet, na takie twoje konto 500 euro. I przez to, że przepracowałam już 5 lat, to mam 2500 euro odłożonych na takim koncie, które jest do wykorzystania, ale tylko na jakieś szkolenia. Można to właśnie wykorzystać na podyplomówkę, można to wykorzystać na prawo jazdy, można to wykorzystać na, nie wiem, kurs trenera
personalnego i tak dalej. I ja właśnie myślę, że chyba chętnie wykorzystałabym to, żeby rozwijać i poszerzać swoje kwalifikacje zawodowe. To tyle z moich przemyśleń na dzisiaj. Teraz zabieram się za książkę. Pokażę wam tylko, co czytam. No chwilę obecną... Boże, skończyłam Annę Kareninę w końcu. To jest chyba książka, która zajęła mi z 8 miesięcy. Nie dość, że jest ogromną kobyłą, którą się czytam mega długo, to jeszcze na 900 stronach jest takim maczkiem, drobniutkim, napisane wszystko. No ale skończyłam, jestem z siebie bardzo zadowolona. A teraz czytam książkę, która się nazywa Więźniowie geografii Tima Marshalla, która opowiada trochę o takiej geopolityce w dość bardzo streszczonej formie. Uważam, że jest bardzo ciekawa, chociaż trochę już się zdezaktualizowała. Na pewno warto, na pewno można się czegoś nowego dowiedzieć, szczególnie, że pochodzimy raczej z krajów, które historii nauczają w bardzo europocentryczny sposób. Ostatnio od około 2 miesięcy wróciła mi moja miłość do siłki. I to całkiem niespodziewanie, bo już od dłuższego czasu miałam z tym problem, a teraz jakoś siłownia przeżywa u mnie renesans. I nie tylko powróciłam do siłowni, ale powróciłam do siłowni 2 razy w tygodniu o 7 rano. Nie mam pojęcia dlaczego, co zmieniło się w mojej głowie, ale jakoś te ostatnie miesiące mojej 20 dużo bardziej korzystam z godzin porannych ogólnie. Lepiej mi się wstaje, czuję się jakaś taka bardziej aktywna i dlatego też 2 razy w tygodniu wykorzystuję ten czas, żeby pójść na siłownię, szczególnie, że siłownia wtedy jest idealna, jest bardzo mało ludzi, nie muszę czekać na żadne maszyny. Wszystko to, czego tak bardzo nie lubię w siłowni, to o tej 7 rano na tej siłowni tego nie ma. Z racji tego, że na siłownię chodzę mniej więcej 2 razy w tygodniu, to mój trening to z reguły full body workout. Ja zawsze koncentruję się na dolnych partiach, bo wiadomka, fajnie jest mieć ładny, okrągły tyłek, więc zawsze wykonuję mniej więcej 3-4 ćwiczenia na dolne partie, ale staram się też nie zapominać o górnych partiach, bo fajnie wyrzeźbiona góra też robi robotę. Taki trening z rana z reguły zajmuje mi około 45 minut do godziny, w zależności od tego, ile mam siły, ile mam czasu, ile mam inspiracji. I jeżeli tylko mam ku temu sposobność, to staram się też wrzucić jakieś 10-15 minut cardio i to już naprawdę wszelka dowolność, na co tylko mam ochotę. Czasami są to schody, czasami pobiegam sobie 10 minut, a czasami też kończę na wioślarzu. Po takim treningu zawsze czuję się naładowana, pełna energii i gotowa na wszystkie wyzwania nadchodzącego dnia. Tak jak już Wam, zresztą chyba nie pamiętam, czy mówiłam Wam na początku wideo, czy nie, ale w każdym razie cały czas trzymam się planu, że nie chcę żyć od weekendu do weekendu i że w tygodniu też staram się robić jakieś fajne rzeczy, gdzieś wychodzić, bo ostatnio to sprawiało nam całkiem sporo problemu, więc zebrałam dzisiaj zjedę, zebraliśmy się po pracy, bo obydwoje byliśmy na home office i idziemy na jedzonko i do kina. Taka
easy randka, bo obydwoje mieliśmy bardzo ciężki dzień w pracy, więc nie musimy tutaj zbyt dużo myśleć i jest też całkiem easy pod względem fizycznym, a przy okazji możemy sobie gdzieś razem wyjść, spędzić trochę quality time'u. Mam chwilowo przerwę od pracy. Swoją drogą ignorujcie mój głos, bo odrobinkę się przeziębiłam. Ale ponieważ mam przerwę od pracy, to pomyślałam, że pokażę Wam, bo ostatnio zrobiłam zamówienie nowych produktów do twarzy i włosów, bo kilka rzeczy tam mi się pokończyło, więc pomyślałam, że Wam pokażę. No i przy okazji zrobię też denko rzeczy, które ostatnio przetestowałam i które mi się sprawdziły, bądź też nie. Więc pierwszym produktem, który kupiłam, i to jest już myślę, że spokojnie 4. opakowanie, to jest witamina C z SVR. To jest 20% witaminy C. Kocham ten produkt. Uważam, że to jest po prostu jedna z lepszych witamin C dostępnych obecnie na rynku, które ja testowałam. Nie podrażnia mnie skóry mimo dość wysokiego stężenia. Myślę, że nada się nawet dla osób początkujących, które nie mają zbyt dużo doświadczenia, no chociaż wiadomo, że trzeba to wprowadzać bardzo powolutku. Kolejny produkt, który używam już, jest to 2. albo 3. opakowanie, nie pamiętam. Jest to krem z Biomy. Przede wszystkim kocham je za te piękne opakowania, bo mają takie piękne, pastelowe opakowania z różnymi kolorami, więc od razu rzucają się w oczy w Sephorze. I ten krem to jest ten z trójceramidami, bakuchiolem i masłem shea. Super działa na moją skórę, nie zapycha mnie. Przy okazji jest w bardzo dostępnej cenie, bo ja chyba zapłaciłam za niego 16 albo 17 euro, coś takiego. Też jest bardzo wydajny. Ostatnio kupiłam sobie opakowanie, jak byliśmy w Stanach, czyli to był koniec czerwca i dopiero co zakupiłam sobie nowe opakowanie, więc bardzo, bardzo polecam. U mnie ceramidy sprawdzają się wspaniale, szczególnie, że używam dużo aktywnych produktów, więc też potrzebuję zwracać uwagę na odbudowę mojej bariery hydrolipidowej. Kolejny produkt, tym razem do testowania, to jest też serum z SVR, tym razem z kwasem azeleinowym. Kwas azelenowy to jest coś, co moja skóra kocha i jeden z produktów, któremu zawdzięczam wyleczenie mnie z trądziku. Może wyleczenie to zbyt dużo powiedziane, ale na pewno był to bardzo, bardzo pomocny produkt i teraz jak widzę tylko, że zaczynają pojawiać mi się jakieś wypryski, to zawsze sięgam po kwas azelenowy. Testowałam ten z Drunk Elephanta, który był świetny, ale zawsze boli mnie kieszeń, bo kosztuje 70 euro. Ostatnio testowałam taki z polskiej marki Health Labs, który też bardzo dobrze się sprawdził, ale też kosztował chyba coś około 35-40 euro, a stwierdziłam, że teraz spróbuję z tym. Ten kupiłam na promocji za 28 euro. I z produktów do włosów kupiłam odżywkę z Matrixa, z tej serii zielonej. Ona jest z olejem awokado i kwasem hialuronowym. Mam z tej serii maskę, ale nie zawsze mam czas na maskę, dlatego stwierdziłam, że kupię sobie też odżywkę. A poza tym, ponieważ ostatnio moje włosy zrobiły się delikatnie siankowate i stwierdziłam, że pewnie potrzebują trochę humektantów, to kupiłam też odżywkę bez spłukiwania z Anvenu, tą gruszkową, bo wyczytałam, że ta jest odpowiednia dla włosów o wszystkich porowatościach, a ja mam włosy o bardzo, bardzo niskiej porowatości, co zresztą widać na załączonym obrazku. To tyle z nowych produktów, a teraz mam całą torbę tutaj rzeczy, które pokończyły mi się, o których Wam opowiem. Basic Lab, żel oczyszczający, normalizujący do skóry tłustej, trądzikowej i wrażliwej.
bardzo fajny, bardzo mi się sprawdził i polecam. Teraz testuję nowy krem, nowy żel z koreańskiej marki, który też póki co sprawuje się świetnie, pokażę wam później, ale ten naprawdę robił robotę. Stosowałam go rano i wieczorem. Nie podrażył mnie, tak jak zresztą jest napisane na opakowaniu. Jeżeli chodzi o produkty, które są przehypowane i w ogóle nie warte swojej ceny, to są te 2 produkty z Samarité. Dawno już nie zawiodłam się tak produktem, który widziałam w zasadzie wszędzie. Ten olej stosowałam na ciało, nie nawilżał mnie w ogóle. Następnego dnia miałam bardzo suchą skórę. Testowałam go latem, więc wiadomo, że ta skóra też jest bardziej sucha latem, ale za olej, który jest w takiej cenie, bo one chyba kosztują tam 200 zł czy coś takiego, to no, spodziewałabym się szalonych efektów i powinien to być taki olej do zadań specjalnych, a nie był wcale. I dużo lepiej sprawdza mi się balsam z CeraVe albo Nakomi z ceramidami za kilka złotych. Tak samo krem. Mam wrażenie, że trochę mnie zapychał. Stosowałam go na twarz i nie działał zbyt dobrze. Później zużyłam resztę na ciało i na ciele sprawdził się już dużo lepiej. To, co mogę powiedzieć o nim, to zapach. Zapach jest rzeczywiście bardzo przyjemny. Opakowanie jest bardzo ładne i fajne w użyciu, więc jest taki luksusowy finish tego wszystkiego. Aczkolwiek, czy jest to warte swojej ceny za ładny zapach i ładne opakowanie? I uważam, że na rynku są dostępne produkty dużo lepsze niż te 2, które testowałam. Co tam jeszcze mam? Taki peeling do ciała z Kolistara. Nie będę go wam tam przybliżała, bo to opakowanie jest trochę zużyte już. Korzystałam z niego przez kilka dobrych miesięcy, więc nosi wyraźne ślady użytkowania. Wspaniały produkt, bardzo, bardzo przyjemny. Chyba jeden z lepszych peelingów, które testowałam do ciała. Świetnie się sprawdzał. Zawsze została mi po nim wspaniała, miękka cera. Ja akurat kupiłam ten z kwiatem pomarańczy i sycylijskimi cytrusami. Jedyny minus to cena, bo one są dość drogie, kosztują chyba około 35 euro za takie opakowanie, ale swoją drogą był dość wydajny. Tutaj te opakowanie witaminy C, które już wam pokazywałam wcześniej, więc nie muszę tutaj nic więcej dodawać. Beauty of Joseon SPF to już też produkt, który został chyba opisany przez wszystkich, więc nie mam zbyt wiele do dodania. Wspaniały, zawsze do niego wracam, cokolwiek im bym nie testowała. Odżywka do włosów z Sesio, bardzo tania i nie działa jakoś super. Nie kupię ponownie. Perfumy Prada Candy. Wspaniałe. Ja kocham, słuchajcie, słodkie zapachy. Nie jestem tutaj odkrywcza. Ja w ogóle lubię bardzo dużo zapachów. Kocham zapachy ciężkie, kocham zapachy słodkie, kocham też takie zapachy katedralne. Bardzo kocham te wszystkie arabskie perfumy oud, ale ten uwielbiam bardzo, bardzo, dlatego że on rzeczywiście pachnie jak karmel i cukierki. Okej, mój mikrofon zaraz się rozładuje, więc szybko kończę. Co tu jeszcze mam? I ostatni produkt, Basic Lab serum z trehalozą i peptydem. Basic Laba nie trzeba polecać, to jest polska marka, super jakość, bardzo się sprawdza, nawilżający, kupię ponownie jak będę w Polsce. I to tyle. Słuchajcie, edytując to wideo zorientowałam się, że nie nagrałam żadnego outro, więc właśnie się nagrywam. Dziękuję wam, że obejrzeliście to wideo. Mam nadzieję, że jest to mój wielki comeback po raz 1000 na YouTube'a. Cały czas staram się układać w głowie plan, który sprawdzi się przy moim trybie życia, przy też takich moich wewnętrznych demonach, z którymi walczę i z tym zesranym perfekcjonizmem, który jest po prostu zabójczy, ale nie poddaję się. Cały czas tutaj wracam jak bumerang i mam nadzieję, że za którymś razem to w końcu zostanie i zadziała na dłużej. A ja tymczasem żegnam się z wami i widzimy się, mam nadzieję, niedługo. Wszyscy trzymamy kciuki. Pa!